całej swojej okazałości prezentować w ten sposób. Tak. Natomiast z drugiej strony witam wszystkich z tej strony Ulot. Jesteśmy dzisiaj na nagrywanku. Jest piątek, ale tak jak zawsze, jeżeli tylko jest okazja, to siadamy i nagrywamy. I jako że dzisiaj nie ma streama nic takiego, to jest czas, żeby do tego usiąść. I czym się dzisiaj zajmujemy? W pierwszej kolejności będziemy nagrywać leckę, którą właśnie oglądacie, a w następnej kolejności na bazie tej lecki będziemy budować replikę, o której film też się pojawi na kanale. Co to za lecka? Czym się dzisiaj zajmujemy? A zresztą jak widzieliście pewnie na miniaturce czy w tytule, będziemy dzisiaj bawić się body od Minecrafta. Ale nie tak jak do tej pory, że body mieliśmy SR-kowe, tym razem body mamy do M4. Dostaliśmy je w takim pudełeczku, tak samo jak SR-kowe body. Co prawda, zwrócę uwagę, w odróżnieniu do tego, jak Plusik dostał swoje pudełeczko z body, gdzie była ta taka plakietka opisująca, co jest w środku, no to tutaj tego nie mamy. Mamy logo Minecrafta z tej strony i tak naprawdę to jest jedyne oznaczenie, które mamy na pudełku. Natomiast co znajdziemy w środku? Pudełeczko się rozsuwa. Mamy pioneczkę. I co mamy pod pioneczką? Pod pioneczką mamy naklejki. Mam tutaj też zaczep spustu, zaczep magazynka, bo ja go domówiłem dodatkowo. I mamy replikę. Nie mamy żadnych więcej dodatkowych akcesoriów. Mamy tylko to i zaczep magazynka. Nie mamy żadnych dodatkowych rzeczy. Oczywiście body posiada piny poza pinem środkowym, aczkolwiek tu już taka uwaga. Jeżeli chodzi o pin środkowy, to pin środkowy od nowych dostaw ma już podobno być. W tej chwili go na razie nie dają, z tego co wiem, czy nie dawali, bo po prostu ich nie mieli, ale w tej chwili już, jeżeli zamówimy nowe, to powinniśmy dostać już w zestawie pin środkowy. Więc taka informacja to się pojawi, więc warto o tym wspomnieć. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o body, to za wiele tutaj powiedzieć na razie nie mogę. Przejdziemy do opisu już na blacie i tam pogadamy troszkę o pasujących selektorach, zaślepkach. Zaślepki nawet nie dostałem. A to już nie jest fajnie. Będę musiał ich zaatakować o tą zaślepkę. Bo powinna być raczej, nie? No dobra, tak czy inaczej bierzemy się za robotę. Ja pokażę Wam, spróbujemy dopasować tutaj lufę zewnętrzną, spróbujemy dopasować front, założymy ewentualnie kolbę, bolt catcha, bo też mam bolt catcha nie od Minecrafta, który tutaj wyląduje. I mamy też dźwignię przeładowania, też innej marki, więc to zaraz będziemy przymierzać, zaraz będziemy patrzyli, co pasuje. Ja jak poskładam też replikę, postaram się na koniec tego filmu, bo na koniec tego filmu pokażę Wam od razu, jak wygląda już gotowa replika poskładana i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A teraz cóż, bierzemy się za robotę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało na blacie. No to mamy body. Body, jak jest, każdy widzi. Klasyczne body od Minecrafta. Tutaj zwrócę tylko na jedną uwagę, tak jak wcześniej mieliśmy body od SR-ki, tak tutaj mamy body od M4, więc mamy wszystkie tryby ognia dostępne. Nie mamy tak, że jest tylko safe i fire. Mamy jeszcze dodatkowy automat. Fajnie, jak najbardziej. Replika będzie przeznaczona do strzelania również automatem, więc jak najbardziej jest to na miejscu. Oczywiście żadnego luzu, wszystko ładnie się trzyma. Ja wykręciłem śrubę i dalej tutaj nic nie lata. Więc pod tym względem jak zwykle super. Spasowanie jest idealne. Usunąłem piny. Na razie nie są mi potrzebne. Zaraz będziemy próbowali kompatybilność, więc lecimy sobie dalej. Połówki same się tak niekoniecznie chcą rozdzielić. Musimy się trochę przyłożyć. Siedzą naprawdę fajnie sztywno. To bardzo duża pochwała. Siedzi wszystko tak jak powinno na swoim miejscu. Od czego byśmy tutaj mogli zacząć? Zaczniemy może od sprawdzenia sobie, jak tu siedzi szkielet. Dobra, dostałem informację, od razu mówię, że ta zaślepka powinna być w zestawie, tak samo jak śrubka, którą możemy sobie tutaj wkręcić, tak, żeby nam się ta klapka jakoś tam zatrzaskiwała dodatkowo, więc tego nie dostałem w zestawie, powinno być, więc normalnie to dostaniecie, tak. Ja mam to dostać w najbliższym czasie, po prostu pakują mi w poniedziałek i dosyłają brakujące elementy, więc jak najbardziej spoko. No teraz nie dali, ale ważne, że dostaniemy. Więc bierzemy się za przymierzanie sobie na spokojnie szkieletu Gearboxa. No zdziwiłbym się, jakby nie pasowało. Tak jakby szkielet wstawię też pin środkowy.
i spróbuję wtedy, najważniejsze będzie dopasowanie chwytów pistoletowych. Mamy do wyboru 2, zobaczymy jak będą siedzieć na tym szkielecie. Skręcimy to dla pewności. Przedni pin mamy też skręcany od slonga. Mam go co prawda takimi dodatkowymi tymi elementami, które gdzieś tutaj na body powinny być umieszczone, ale ze względu na to, że to body nie za bardzo jest do tego przystosowane, to po prostu użyjemy samego tego pinu. Co fajne, ten pin po prostu przechodzi. Nie musimy nic robić, nic kombinować, żeby gdzieś tutaj anodę docierać, cokolwiek. Po prostu ten pin wchodzi. Co prawda widzę, że tak leciutko, nie do końca idealnie na wprost. Pin środkowy już siedzi. Dajemy pin tylny. Wchodzi też na swoje miejsce. Mamy 2 piny i troszeczkę minimalny luz na boki, ale to jest dosłownie tyci, góra, dół, 0. Wszystko siedzi idealnie sztywno, więc naprawdę spoko. Zobaczmy jak teraz na to wchodzą chwyty pistoletowe. Chwyt pistoletowy PTS-a. Troszkę ciasno, ale wchodzi. Tutaj mamy minimalną szparę, widzicie? Ale jest ona naprawdę mała. W porównaniu z tym, co na przykład mieliśmy w SR-kach, w momencie kiedy wmontowałem PDI-K, to tam ta szpara była sporo większa. Tutaj to siedzi dużo ładniej. Więc naprawdę fajnie ten chwyt siedzi. A weźmiemy zaraz jeszcze klasyczny od M4, który mamy do zestawu. Czy do zestawu, który dostałem od właściciela. No tutaj ta szpara jest wyraźnie większa, tak? Chwyt może troszkę luźniej doszedł, ale jeżeli chodzi o szparę, to tu mamy więcej. Więc prawdopodobnie pójdziemy w ten chwyt. Pierwsza rzecz, spoko. To teraz tak naprawdę zostało mi tak, sprawdzić, czy pasuje tutaj selektor od retro, bo tego też nie wiemy jeszcze. Oraz czy bolt catch od retro też pasuje, czyli w tym elemencie. Szkielet nam już raczej nie będzie potrzebny. Chwyty też nie. Zobaczmy bolt catcha. Bolt catch od gate'a. Siedzi spoko. Wypada oczywiście, no bo on jest tylko tutaj wsuwany. Ale nie odstaje jakoś za bardzo na bok. Moim zdaniem jest jak najbardziej akceptowalnie. Teraz jeszcze bolt od retro. Bolt od retro odstaje mniej wyraźnie. Jest bardziej pionowy. Jest na tyle pionowo, że będzie wręcz mógł być... A nie, bo inaczej, jak go wsuniemy na maksymalnie na dół, to on jest dłuższy. Nie wiem, czy to widać. I opiera się tutaj na body, zamiast na tym wcięciu. Jeżeli jest na wcięciu, to jest spoko. Możemy go odchylić na tyle, że nam wejdzie górny receiver. Ale jeżeli wetkniemy go do końca, to niestety opiera nam się na tyle, że nie będzie tutaj miejsca, żeby nam przeszło tutaj body. Więc na to zwracam uwagę, jeżeli będziecie używali tego bolt catcha, to trzeba go leciutko wysunąć, żeby on zrobił nam miejsce. Obydwa wrzucę sobie na boczek. I teraz zobaczymy sobie selektorek od retro. Spust od retro nas nie interesuje. Selektorek. Zacznijmy najpierw ze sprawdzenia, czy średnica jest odpowiednia. Średnica jest spoko, siedzi to bardzo ładnie. I skręcimy sobie to. Na razie nie mam tutaj śrubki, nie mam kuleczki. Zaraz będę dopasowywał. Co fajne, to taka informacja dla kogoś, kto jest zainteresowany w nowych dostawach selektorów i zaczepów magazynków od Minecrafta. Będą już w zestawie sprężynki i potrzebne kulki. Więc to jest naprawdę fajny upgrade i cieszy mnie bardzo ta informacja, nie ukrywam. I tutaj mamy spoko. Jest odrobina luzu w pracy, ale tutaj ta sprężynka to nam jak najbardziej, powiedzmy, rozwiąże ten luz, więc nie powinno być problemu. Ja od razu sobie tutaj wstawię jakąś sprężynkę i kulkę, żeby już do tutaj nie musieć później wracać. Mamy kuleczkę. I jeszcze sprężynka. Od razu zalecam dać tu odrobinę smaru. Raz ułatwi trochę montaż, bo to wszystko będzie się po prostu kleić do samego siebie. Więc nie odfrunie nam gdzieś w nieznane. A jednocześnie pozwoli nam to po prostu żeby to nie jeździło tak metal po metalu brutalnie, tylko żeby to wszystko się tam ładnie układało i nie szorowało tak po prostu. Całkiem przyjemne kliknięcie. Selektor chodzi bardzo spoko. No to ten element mamy git.
Blokada magazynku będzie od Minecrafta, więc zakładam, że pasuje. Nie będę przymierzał na razie, nie widzę za bardzo sensu. Bo tylko założyłbym, żeby potem to zaraz zdjąć, chyba że nie mając teraz w tej chwili Gearboxa, to byłby to problem. Więc jeżeli chodzi o dług body, to jeszcze mogę co najwyżej sprawdzić prowadnicę kolby. Prowadnica kolby, nie jestem pewien jaki to jest marki, to jest chyba Specna. Mamy śrubę, mamy tutaj zaślepkę. Zaślepka w miarę pasuje, aczkolwiek zobaczcie, jest to zaślepka przygotowana do kolb w systemie Mil-Spec również, bo tak naprawdę o ten element to jest przystosowany, żebyśmy mogli w kolbę mil-specową, w body mil-specowe wkręcić sobie to. Jako że mamy tutaj już ten element, więc ja nie będę się z tym wygłupiał i po prostu użyjemy klasycznie normalnej kolby. Co prawda, o, już tu widzę mały problem. Aha, to nam nie wejdzie ze względu na ten ząbek, dobra. Ok. Myślałem, że coś jest nie tak, ale nie. Tak widać ma być. Czyli musimy sobie to skręcić. Rzucamy sobie śrubę. Śruba jest stanowczo za długa. Aż jestem troszkę zdziwiony, bo wydaje mi się, że to nie jest element od tej prowadnicy, powiem wam szczerze. Bo jeżeli byśmy użyli tego elementu, zobaczcie, on jest tak długi, natomiast zaczep do tego elementu mamy tu. To by ze sobą mocno kolidowało. Tak by nie mogło być, więc ten element na pewno odpada, a ja wobec tego będę potrzebował spasować inną śrubę, no bo ta jest po prostu za długa. Jestem ciekawy, czy ta nie będzie znowu za krótka, żeby to wszystko ładnie zrobić. No a zaraz zobaczymy. Wow, shit. I mamy. Siedzi jak najbardziej, nie ma żadnego problemu. Gicior. Trzeba będzie musieli to rozebrać jeszcze ze względu na puszczenie kabli i tak dalej. No ale jak widzicie, z prowadnicą kolby nie ma problemu, wszystko siedzi. Więc powiedzmy, że dół body mamy ogarnięte. Możemy go odłożyć sobie na bok. Więc czas się zająć górą. Z góry mamy tak naprawdę do sprawdzenia tak, osadzenie lufy zewnętrznej i oczywiście sam front. Tak, jeszcze sobie od razu zaczniemy od przymierzenia, jak nam się zaczepia dźwignia przeładowania. Charging handle. No, trzyma się tutaj bez problemu. Jedyne co to oczywiście przecież nie mamy sprężynki, więc będę musiał dać jakąś sprężynkę pomiędzy tym elementem tutaj a otworem tutaj, dać tam jakąś śrubkę, żeby to ładnie zamontować. Nie będę dawał nawet prawdopodobnie tutaj żadnej zaślepki, ewentualnie tylko na tyle, żeby to się po prostu nie wypinało, żeby ta sprężynka stąd nie wyleciała, bo klapka tutaj nie jest otwierana w żaden sposób przez tą dźwignię, więc nie ma co się moim zdaniem tutaj wygłupiać. Zostawiamy to tak jak jest, nie będziemy kombinować. Tutaj spoko, dźwigienka na boczek, na razie nas nie interesuje. Więc dźwignia przeładowania też już ogarnięta, więc bierzemy się za front. Teraz zrobił nam się tutaj lekki chaos, więc ja to sobie zaraz poogarniam. To możemy się brać za robotę. Zaczniemy od lufy zewnętrznej. Lufa zewnętrzna wygląda klasycznie i wchodzi bez żadnego problemu na swoje miejsce. Nie ma ta lufa w ogóle nie ma bocznych tutaj montaży, nie ma tutaj bocznych podparć, więc tak naprawdę nie ma co jej szlifować, tak jak ja robiłem weselce, że musiałem to doszlifować, dopasować, tutaj nie ma tego problemu. Po prostu wsuwamy i tyle. Jedyna uwaga moja jest taka, że ta lufa ma tutaj odrobinę luzu na tym elemencie stabilizującym na środku, więc trzeba będzie zwrócić uwagę przy dokręcaniu, żeby to ustawić po prostu możliwie jak najbardziej osiowo, jak najbardziej prosto. Zobaczmy sobie jak blok gazowy. Blok gazowy też nie jest problemem, jak najbardziej wszystko wchodzi, wszystko ładnie siedzi, więc możemy teraz, ja go teraz muszę chyba zdjąć, tak, bo muszę zdać prowadnicę. No to teraz spróbujemy docisnąć sobie tutaj tą cały ten element pierścieniem mocującym. Zwrócę wam tutaj uwagę, mamy gwint z jednej i z drugiej strony, prawdopodobnie z jednej strony mamy gwint calowy, z drugiej strony mamy metryczny. Tu jest pierścień, żeby to też jakoś oznaczyć. Niestety ja nie wiem, który jest z której strony, więc zaraz będę próbował na czuja. Tu mamy gwint metryczny. Natomiast tu mamy też gwint metryczny. Calowy by tak nie wszedł. Więc z obydwu stron mamy ten sam gwint. Wobec tego nie jestem pewien, czy głębokość osadzenia jest różna. Zaraz sobie zmierzymy. Długość tego gwintu.
No, z jednej strony jest więcej, z drugiej strony jest mniej. Możliwe, że po to, żebyśmy mogli sobie lepiej dopasować, gdzie nam się układają wtedy te śruby montażowe. A więc teraz spróbujemy sobie to skręcić. No i teraz, czy mi się to prawie udało? Od razu tak? No, tak średnio. Jest troszkę za daleko. Nie mamy idealnej ośki. Więc spróbujmy wkręcić go z drugiej strony. O, i tu chyba wygląda, że jest lepiej. Bo to jeszcze będę musiał minimalnie docisnąć. Tak. Czyli o, widzicie? Tam nam brakowało, a tu, znaczy tam było za daleko, tu mamy za blisko, więc po prostu tym regulujemy ewentualnie sobie osadzenie. Mi się wydaje, że ja powinienem dać radę to dokręcić o tą ćwiartkę obrotu, czy ćwiartkę, nie wiem, kilku stopni tak naprawdę, więc tak to będziemy osadzać. Tylko zanim ja to jeszcze dokręcę, to jeszcze moim zadaniem będzie jak najlepiej ustawienie tego w osi. Najlepiej sobie osiować, jak spojrzycie tutaj, to można to sobie tutaj dopasować, żeby to się zgrywało. Tam są dwa otwory i one muszą się zgrywać ze sobą. I cały czas nam brakuje. No niestety. Ale chyba bez podkładek się niestety nie obejdzie. Dałem podkładeczkę i teraz jest praktycznie idealnie. Zaraz jeszcze to spróbuję dokręcić i powinno być git. No, dopasowanie tego wszystkiego to nie będzie takie niestety proste. Udało mi się to osadzić. Co prawda wymagało to pewnego triku, mianowicie zamiast podkładki musiałem użyć o-ringa, ponieważ miałem kilka podkładek i żadna nie dawała tego dobrego tutaj ustawienia. Więc dałem tam po prostu o-ring, ścisnąłem go bardzo mocno, żeby to wszystko się ładnie ustawiło. Więc teraz mamy to dobrze ustawione, więc wracamy do montażu bloku gazowego z rurą gazową. Skoro blok gazowy już zamontowany, to lecimy z frontem. Tutaj taka moja jeszcze uwaga do wszystkich. Jak przykręcacie sobie front, to pamiętajcie, że przykręcając te śrubki, jeżeli macie tego typu montaż frontu, to też regulujecie sobie ustawienie frontu, bo możecie, ściągając śrubkę bardziej z tej strony niż z tej strony, przesunąć go sobie lekko w bok, lekko w prawo, lekko w lewo, jeżeli macie ten montaż. Więc zwracam na to uwagę. Daje się to w pewnym stopniu regulować, jeszcze ustawić i czasami trzeba się troszkę naszarpać z tymi śrubkami, żeby to dobrze się działo. No mnie teraz trzeba trochę zabawy właśnie z tymi śrubkami, żeby to wszystko ładnie ustawić w miarę jak najbardziej na środku, żeby lufa ani nie patrzyła w dół, ani w górę. To się działo w lufie wewnętrznej. Dobre. No i mam gotowe. Lufa siedzi praktycznie idealnie na środeczku. Ja jestem zadowolony. Front mamy złożony. Nie było większych problemów wynikających, powiedzmy, z konstrukcji samego frontu. Znaczy z konstrukcji samego body. Prędzej po prostu konstrukcja ta śrubowa frontu. No ona nie jest perfekcyjna, nie ukrywam, tak? Dużo chyba bardziej w tej chwili pasują te, co mamy śruby tutaj, które ściskają ten front, więc możemy go sobie ustawić dość bardziej dowolnie i moim zdaniem pewniej. Więc tak mamy to założone, od razu możemy sobie tutaj walnąć ten tłumik płomienia, który mamy dołączony do zestawu. Czy tam raczej urządzenie wylotowe, bo tłumik płomienia to chyba niekoniecznie bym to nazwał. Dam tutaj też o-ring, bo widzę, że nie ma o-ringu. Dokręcamy końcówkę. No to jeżeli chodzi o części zewnętrzne, nie było problemów ze spasowaniem praktycznie. Wszystko, jeżeli jest tylko w systemie AEG, to nie jest problemem, więc jak najbardziej możemy z tego skorzystać. Tak to wygląda, tak to jest poskładane. Ja to teraz odkładam i biorę się za przygotowanie już wnętrza repliki, ale to zobaczycie w drugim filmie, a za chwilkę zobaczycie już gotową replikę w pełnej krasie, jak jest poskładana w całości i jak się prezentuje. Jest kolejny dzień, ponieważ tamtego dnia nie zdążyłem tego zbudować, to pojechało najpierw na wstępne testy, dzisiaj kończyłem to budować, składać i tak wygląda te body już umieszczone w gotowej replice.
Tak to się prezentuje. Co prawda, jak widzicie, cały czas mamy tutaj otwór. Lada dzień ma do mnie dojechać zaślepka, którą będę tutaj wklejał. Po prostu brakowało jej w opakowaniu. Nie wiem, kurde, czy pewnie gdzieś przeoczony zostało na blacie cokolwiek. Tak czy inaczej Minecraft powiedział, że nie ma problemu, od razu pakujemy, wysyłamy, będziesz miał za kilka dni. Ale to był piątek, więc weekend trochę się temat przeciąga. Ale ja liczę, że dosłownie na dniach dostanę tą zaślepkę i będę ją mógł tutaj umieścić. Więc repliczka będzie się w całej swojej okazałości prezentować w ten sposób. Tak. Natomiast z drugiej strony powiem szczerze, bardzo mi się podoba ten tłumik płomienia, czy urządzenie wylotowe. Bardzo fajnie tutaj się prezentuje, tak zgrabnie bym powiedział. I ogólnie repliczka mi osobiście się podoba nawet bardzo. Fajnie to wyszło, ładnie to się zachowuje, stosunkowo lekkie, fajne. No to jak to Gearbox CNC, body CNC, więc tutaj raczej nie ma za bardzo co być ciężkie. Dźwignię też udało nam się dopasować, co prawda wymaga sporych przeróbek, żeby to wszystko jakoś złożyć, ale dało się, trzeba było tam dremelkiem wyrobić w niej otworek, żeby po prostu wchodziła pomiędzy body a szkielet Gearboxa. I tym akcentem chyba kończymy. I to nie będzie ostatni film oczywiście o tym body czy o tej replice, ponieważ tutaj widzicie tylko już gotowy produkt, a niedługo pojawi się film, jak ją budowałem. Tak? Czyli jak będziemy wkładać tego Gearbox Minecrafta, jak będziemy to wszystko składać w całość, jak będziemy całość to wszystko dopasowywać i tak dalej. Więc taki film się na pewno pojawi. A co więcej, prawdopodobnie będzie to w ogóle ostatni film o body od Minecrafta, bo jakby nie było, jeszcze kilka nam zostało. Mieliśmy serkę, mamy body M4 niewiercone, klasyczne, ale są jeszcze body te takie speedowe, wiercone, odciążane i tak dalej, odciążane, tak? Ja już sobie nabyłem silnik HPA od Gate'a raz na testy, żeby móc Wam go pokazać, więc to będzie pierwsza rzecz. Tylko nie mam do czego go włożyć i przymierzam się po prostu do zakupu takiego body od Minecrafta, tego wierconego speedowego, żeby raz zrobić sobie marker na speeda właśnie na bazie HPA, a dwa, żeby mieć fajną, po prostu móc złożyć fajną, ciekawą replikę. Co prawda, kurde, nie wiem, powiem szczerze, kiedy będzie mnie na to stać, no ale taki jest plan, zobaczymy jak to wyjdzie. Więc taki film też zapowiadam, tak jak już mówiłem, już budowę tego, a na tą chwilę będziemy kończyć. Jeżeli oczywiście macie jakieś pytania do tego buildu, coś chcecie dowiedzieć się, zasugerować, cokolwiek macie inne doświadczenia, na przykład z tymi body od Minecrafta, to oczywiście piszcie. Podpowiadajcie, ja zawsze staram się też odpowiedzieć, jeżeli macie jakieś pytania i tak dalej, więc serdecznie do komentarzy zapraszam, a na tą chwilę kończymy. Ja bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję też Staltarowi za, powiedzmy, zamówienie u mnie tego buildu właśnie z tym body, żeby mógł sobie nagrać film. Dziękuję też wszystkim patronom za wsparcie i do zobaczenia ponownie.